Przygotowanie ogrodu w słoiku nie zawsze wiąże się z dużym wydatkiem. Chcielibyśmy Wam pokazać nasze pomysły na stworzenie pięknych, żywych dekoracji z przedmiotów codziennego użytku. Zapraszamy do oglądania. Na pewno każdy z Was ma w domu stare słoiki. Justyna od dawna szukała sposobu na łatwe cięcie grubego butelkowego szkła. W tym filmie pokażemy jeden ze znalezionych sposobów. Jeżeli nie czujecie się pewnie w tego typu pracach, oszczędźcie swoje słoiki i przejdźcie do dalszej części wykonania pojemnika. Linię cięcia oznaczamy za pomocą taśmy malarskiej. Dzięki niej poślizg noża na szkle powinien być mniejszy. Następnie chwytamy nóż do szkła i suniemy nim nad taśmą. Jak łatwo zauważyć, nasze cięcie do równych nie należało. Teraz potrzebna jest mocno rozgrzana lutownica. Jej grot przykładamy do zarysowania i czekamy na dźwięk pękania. W naszym przypadku nie poszło idealnie, słoik pękł w niewłaściwym miejscu, ale ukryjemy tą skazę w późniejszym etapie pracy. Krawędzie w miejscu cięcia są ostre i krzywe. Można je wygładzić osełką. My użyliśmy narzędzia wielofunkcyjnego z odpowiednią końcówką. Tak przygotowany słoik zatopimy w betonie. Formę wykonamy z pleksji. Poszczególne elementy połączymy klejem na gorąco. Przy tworzeniu formy zawsze przydają się 4 ręce. Do przygotowania masy użyjemy betonu, 4% czarnego pigmentu w stosunku do suchej masy, włókien polimerowych oraz wody. Masa nie może być zbyt gęsta, ponieważ słoik będzie w nią wciskany. Po 48 godzinach możemy usunąć formę. Odlew obtłukujemy, aby nadać mu bardziej kamienny charakter. Jeszcze tylko szlifowanie, opalanie włókien oraz impregnacja i możemy zabierać się za wysadzanie roślin. Na dno pojemnika wsypujemy keramzyt, kamyki, piasek, węgiel aktywny. Pojemnik będzie domem dla małych sukulentów. Są to rośliny, które można łatwo rozmnożyć i mamy ich sporo w mieszkaniu. Po rozmieszczeniu lokatorów dopełniamy pojemnik ziemią. Na wierzch wsypujemy piasek, dodajemy kamyczki, delikatnie pozbywamy się pyłu z roślin i podlewamy. Do przygotowania kolejnego pojemnika użyjemy szklanki i plastra drewna. Jako dawca drewna posłuży nam nasza zeszłoroczna choinka. Tak, u nas nic się nie marnuje. Plaster szlifujemy i lakierujemy. Udało się uzyskać piękną podstawkę. Szklankę przytwierdzamy do plastra za pomocą kleju na gorąco, który ukryjemy wykorzystując chrobotka. Zamiast mchu można użyć kamyczków lub piasku. Nasz pojemnik jest już gotowy na lokatorów. W przypadku szklanki ładnie widać warstwowość podłoża.
Szkło jest niestety trudne w obróbce, dlatego do uzyskania ciekawych dekoracji można wykorzystać nietypowe plastikowe pojemniki. My użyjemy plastikowej żarówki, która była elementem girlandy balkonowej. W pojemniku za pomocą urządzenia wielofunkcyjnego wycinamy otwór. Do cięcia plastiku można też użyć nożyka lub dokładnych nożyczek. Jako podstawy ponownie użyjemy plastra drewna. Miejsce łączenia za pomocą gorącego kleju kryjemy z wykorzystaniem mchu i kamyków. Pojemniczek jest bardzo mały, dlatego zamiast keramzytu zastosujemy drobny perlit i ograniczymy ilość warstw. Lokatorem zostanie niedawno ukorzeniony maleńki, niewymagający sukulent o geometrycznych liściach. Mamy nadzieję, że nasze pomysły przypadły Wam do gustu i staną się inspiracją do dania starym i nieużywanym przedmiotom nowego życia. Podzielcie się w komentarzach swoimi pomysłami na terraria. Dajcie również znać, co Wy wykorzystujecie do tworzenia roślinnych aranżacji. Do usłyszenia. Jeżeli Ci się podobało, subskrybuj i daj kciuka w górę.